Gadka przy piłce. Miłość i tolerancja. Miłości dzisiaj moim zdaniem nie można zbytnio zaznać z tego względu, że te osoby, mówię w tym przypadku do kobiet, są samowystarczalne, są po prostu same sobie ze wszystkim radzą, tak? A facet jest, mogę powiedzieć, też troszeczkę takim dodatkiem i troszeczkę takim robieniem z siebie takiego osła trochę dzisiaj. Że nie ma swego zdania, jest praktycznie chce mieć na przykład ta osoba kogoś, czyli ten facet, ale nie potrafi być takim facetem, wiadomo, fest takim, nie? Po prostu bierze pod siebie, ta osoba bierze pod siebie, czyli przeważnie kobieta bierze pod siebie takiego głąba, tak? Osobę, która daje sobie z sobą pomiatać, sobą, tak? Nie ma własnego zdania. Ta druga osoba dominuje, tak? Mogę powiedzieć, że kobiety dzisiaj dominują za bardzo troszeczkę, a tego nie ma zrozumienia. Kiedyś, jak się budowało za czasów moich rodziców związki, to ja sam widzę po moich rodzicach, tak, że oni starają się nawzajem siebie zrozumieć, mimo tych minusów, plusów, tak, tej niezgody, która w niektórych elementach jest, tak, że nie jest zgodność, ale mimo tego ta osoba tą drugą osobę kocha, tak, nie ma między nimi jakiejś tam zawiści, nie ma jakiegoś takiego, wiecie co, że ty tego nie zrobiłeś, wiecie, rzucę, cię kopnę, znajdę sobie innego, albo coś, nie? Albo inne rodzaju takie zachowania, tak? To nie jest moim zdaniem dojrzałość, tak? Bo moim zdaniem jedna osoba drugą osobę szanować, tak? Że jest między sobą, nie być głupią, nie być taką, wiecie co, taką, że pod siebie też ustawia, tak? Że na przykład na zasadzie takiej, że facet sobie weźmie taką kobietę, która by była też są takie przypadki, że jest totalnie głupia, tak, sobie czyści klipsy, maluje sobie klipsy, tak, albo chipsy, czy jak to się mówi, nie klipsy, tylko chipsy, czyli paznokcie i po prostu jest totalnie głupia, a facet się zajmuje domem, tak, gotuje, tam jest taką trochę kuchtą, trochę taką sprzątaczką, kuźwa, nie? A na przykład dziewczyna nic nie robi, tak, którą sobie wziął na przykład na głowę, tak, są też takie przypadki. Są przypadki, kiedy to facet jest taka dupa, taka, co daje sobie wejść na głowę, tak, i po prostu żona rządzi, tak, jego kobieta rządzi, jest po prostu popychadłem, jest po prostu poniżany, jest po prostu nietraktowany poważnie, może jak w niektórych tam kwestiach to tak tego, ale praktycznie to ona rządzi, bo jak się na coś tam nie zgodzi, to zaraz jest burzenie, tak? Za tym też nie jestem, ani za tą pierwszą wersją, tak jakby postępowania, tak? Ani za tą drugą wersją nie jestem, czyli nie jestem ani za tą wersją, co kobieta dominuje i facet jest dupa, tak? Boś sobie dał wejść na głowę. Tak samo nie jestem za tym, żeby po prostu facet dominował, a kobieta była totalnie dupa wołowa, tak? To też tak tego. Tylko na zasadzie takiej, że dobra, może i facet tam trochę dominuje, tak? Trochę tam tego, ale nie za bardzo. Oni mają, moim zdaniem powinno być, że moim zdaniem nawet nie powinno być dominacji w pewnym sensie, że powinna być zgoda, tak? Między jedną a drugą osobą. Troszeczkę tam jedna osoba, wiadomo, jakoś tam bardziej dominuje, wpływa na drugą, ale nie ma zawiści, nie ma, wiecie co, nie ma
obrażania, tak, że jak ktoś czegoś nie zrobi, tak, to nie zaraz nie ma, a cię rzucę, tego, tam taki, nie? Jesteś do niczego, nie zrobiłeś tego, co chciałam, albo po prostu nic nie mówi i tylko nim dyryguje, jest po prostu panią domu, nie? Panią pikową, taką damą, tak. Mamy takich w rodzinie, taką osobę w rodzinie i bardzo właśnie nie jestem właśnie za takim postępowaniem, za bycie z taką osobą, tak uważam, że to jest brak szacunku, bo facet, który, wiecie co, jest dobry, tak, to on powinien sobie szukać dobrej osoby, a nie taką osobę, która, wiecie co, tak dominuje, że nie ma szacunku, że ona nim dyryguje, tak, że jest na rozkazy, tak. Ale jak jest dupa wołowa i się z tym godzi, no to niech się godzi, niech będzie takim bałwanem, który się po prostu dał zmanipulować totalnie, tak. Uważam, że w obydwu przypadkach nie powinno być przesadnej dominacji, ale powinien być szacunek między ludźmi. Może tam ktoś troszeczkę dominować, ja nie mówię, ale przeważnie praktycznie powinien być szacunek, tak. Czy to facet się opiekuje domem, czy kobieta się opiekuje domem, czy któraś z osób chodzi do pracy, tak, kobieta pracuje, facet siedzi w domu, tak. To nie zaraz go wyzywać, wziąłeś sobie takiego lesera, że nic nie robi, leniwy cham, nie, od razu teściówki to by się od razu odezwiały wszystkie, tak. A ty zapindalasz, a on siedzi w domu, nie, jak ty mogłeś sobie wziąć takiego na głowę, tak, bo też są takie sytuacje, że brak tolerancji między rodzinami, tak, do takiego, że po prostu ma takiego wzięcia, taką dupę trochę, tak. No i też jest to takie podejście tego. Moim zdaniem trzeba się nawzajem szanować, tak. Jedna i druga strona powinna się szanować. Tak samo jak i kobieta, tak samo jak i facet powinni się nawzajem szanować w jakimś związku, tak. Jak są w związku ze sobą, tak. To powinni się szanować. Nie powinno być, wiecie co, przesadnej zawiści. Ja to jestem panią, a ty jesteś infrastrukturą, albo tak jak to było w tej komedii Miodowe lata, nie, kiedyś. Wzajemny szacunek buduje, a wywyższanie się i pokazywanie, kto tu ma za przeproszeniem jajka, nie mówię już jaja, no dobra, jaja mogę powiedzieć, kto tu ma jaja tak naprawdę, niszczy, tak, bo skoro jedna osoba się wywyższa, nie ma szacunku do tego drugiego, no to jaki ten facet ma życie, tak samo kobieta, tak. Kobieta na przykład płacze, jest delikatna, a trafi na, za przeproszeniem, chama, tak? Takiego totalnego gnojka, bez szacunku i tak dalej. I tutaj naprawdę są różne sytuacje, tak? Ale moim zdaniem, no mówię, związek powinien się opierać na wzajemnym szacunku. Ktoś tam może dominować, ale nie przesadnie, żeby po prostu nie zepsuć tego, wiecie co, że ja teraz jestem panią, ty rób co ja tylko ci każę, tak, ty jesteś gówno wart i tak dalej, i takie gadki, nie. Co ty tam umiesz w życiu, albo cię poucza, albo cię ocenia, tak, w jakiś sposób, no to nie, dla mnie takie coś to nie jest, wiecie co, to nie jest związek, tak, bo trzeba się nawzajem szanować jeden drugiego, dzięki temu to może przetrwać, tak? A jak się nie ma tego czegoś, tego szacunku, mimo tych słabości, mimo tych problemów, mimo tych minusów danej osoby, plusów, tak? Że na przykład dana osoba lubi to, a po prostu druga osoba nie lubi to i ma inne zdanie na ten temat i przez to się kłócą, tak? Bo nie ma zrozumienia, nie? Tu chodzi o to, że nawet mimo tych minusów, tak, te minusy trzeba akceptować, tak, trzeba iść na jakiś kompromis, tak, na kompromisy w związkach, tak, a dzisiaj nie potrafią iść na te kompromisy, tak, dlatego to tak wygląda. Tak wygląda, wiecie co, że pani rządzi, a pan jest, wiecie co, dupa siedząca, on nic nie powie, bo on chce mieć, wiecie co, chce mieć żonę, tak, i wie, że jakby się z nią rozszedł, to już ciężko by było mu
drugą osobę znaleźć, tak? Więc się jej trzyma. To są też takie sytuacje, więc się jej trzyma i będzie się jej trzymał do końca, mimo tego, że już wie, że sobie spaprał życie, tak? Że sobie je zniszczył, tak? Tak samo i kobieta, nie? W drugą stronę. No mówię, tu jedynie co może uratować jakiekolwiek związki, to wzajemna wyrozumiałość, szacunek do siebie. Mama, tata, dziecko, albo mama, tata ogólnie, nie? Ale z wzajemnym szacunkiem. I z szacunkiem też, bo jak jest wzajemny szacunek, to i szacunek później będzie do dziecka, tak? Jeśli mają do siebie szacunek. A jak mówię, jedna osoba się wywyższa, druga jest poniżana, tak? No to jaki to jest związek? To jakie to dziecko będzie miało później życie, jeśli w ogóle będzie te dziecko, tak? To dziecko też nie będzie miało, mogę powiedzieć, że fajnego życia, tak? To z tego, że będą go rozpieszczać, dawać mu wszystko, tak? Jak tam jest podział w tej rodzinie, podział. I to prędzej czy później się rozpadnie z tego względu, że jedna osoba będzie miała w końcu dosyć. Albo po prostu jest tak, wiecie co, tak już po prostu wszystko jej jedno, no to zostanę z nią do końca, chociaż spierniczyła mi życie, albo spierniczył mi życie, tak zostanę z nim, albo z nią do końca, tak? Mimo tego, że już mi życie mam spierniczone, więc na kogo mogę dalej liczyć, tak? Już nie mam szans, już tyle lat na przykład jestem z tą daną osobą, tak? Załóżmy taką sytuację. No to także dzisiaj w moim przekonaniu, w dzisiejszym społeczeństwie nie ma miłości. Nie ma miłości takiej, wiecie co, nie, że tam, o Jezus, takiej, wiecie, no, że tam lubię się ze sobą, to nie chodzi o to. Bo to też nie jest, wiecie co, uniesienia cielesne, to nie jest to, tak? To chodzi o miłość, chodzi o szacunek, miłość taką platoniczną, nie, że tam udowodnij mi, jak mnie kochasz, tak? Pokaż mi, jak mnie kochasz, albo coś takiego. To nie jest miłość, to są uniesienia cielesne, tak? Bardziej. Cielesna przyjemność, tak? W stosunku, tak? Między kobietą a mężczyzną, tak? Ale nie ma w tym miłości, to jest, wiecie co, zresztą sam takie filmy oglądam i nie będę ukrywał, że dużo tego widziałem od 2005 roku do, czekaj, który teraz mamy, 5, ale praktycznie do 3, drugiego, tak, troszeczkę starsze, tak, widziałem. Ale głównie najlepsze były od 2.5 do gdzieś tam do 2.13. To jeszcze były takie, wiecie co, takie nieprzesadzone. Nowsze też, tak? 2.15 z Cleon Gaultier, z Claire Castel, tak? Czy Alexis Crystal, nie? Alexis Crystal to chyba 2.22, tak? No, ale ogólnie się wykruszają, jest mało faktycznie osób takich już to robiąc, tak? Znaczy są nowe, wiadomo, ale te nowe, to wiecie co, ja nie wolę patrzeć na nowe, bo te nowe to dzisiaj, wiecie co, nowe to będzie gdzieś tam 19-latka jakaś, czy 20-parolatka, tak? Która jeszcze ma fiu bziu w głowie, tak? Dlatego się dała w to, tak? I sama jeszcze nie wie, czego chce, puściła się, a później na to może psioczy, tak? Że co ja zrobiłam, ja niektórych takich ludzi nie rozumiem, bo zrobią takie coś, tak, a później, wiecie co, później konsekwencje. Dlaczego nikt mnie nie szanuje, że każdy mnie ocenia, czy coś takiego. I nie chodzi o to, jak się na coś decydujesz, to bierz za to konsekwencje, tak, a nie na zasadzie takiej, że ktoś ci tylko powie, a będzie przyjemnie, dostaniesz pieniądze i tak dalej, tak, że dostaniesz cuda praktycznie w tej branży ogólnie, nie? Że dostaniesz tylko kosy, tam są obiecywane nie wiadomo jakie sumy, że tam będziesz na tego. Tylko te wielkie sumy dostajesz wtedy, kiedy będziesz wielką, rozpoznawalną gwiazdą tego typu filmów, tak?
Nie inaczej. To nie jest tak, że to jest takie opiecywanie troszeczkę, powiedziana taka półprawda troszeczkę tego, nie? Ale nie do końca, tak. Bo na przykład taka przypadłość, amerykańska, znana bardzo aktorka z takich filmów, może zna ktoś z nazwiska, znaczy z nazwiska, nie z nazwiska, tylko z przydomku. Się nazywała, jak ona się nazywała? Się nazywała... Ojej, bardzo znaną była. Bardzo znaną. Wschodzącą gwiazdą nawet określana była. Zaraz się przekonam, tak? Zaraz powiem. Bo muszę jeszcze zerknąć. Jak ona się tam nazywała, tak? Chwila pauzy. Chwila pauzy, bo muszę zerknąć, jak ona się nazywała. Jak ona mogła się nazywać? Wschodząca gwiazda, tak? Ona grała w normalnym filmie, bo później już z tego zrezygnowała, tak? Z tego Link... Czekajcie, ten film, film nazywał się Link do zbrodni. To jest thriller, ogólnie normalny film. Ale ona tam grała, tak? Ona tam grała pierwszy raz w normalnym filmie i praktycznie chyba w tym filmie tylko zagrała, tak? Kurde, żebym ja sobie teraz przypomniał, jak ona się nazywała. Chwileczkę, muszę sprawdzić obsadę tego filmu, żeby mi się przypomniało. Link do zbrodni. No, już wiem. Ona grała właśnie, grała dużo właśnie wiadomo, w tego typu filmach. I niedawno, nie wiem, nie wiem, czy 2016, czy wcześniej, zrezygnowała po prostu. Teraz nie wiem, bo musiał jeszcze sprawdzić, kiedy zrezygnowała tak naprawdę z gry w tych filmach, nie? Sasha Grey, tak? Może ktoś zna tą osobistość bardzo, bardzo dobrze, tak? Bardzo znana kiedyś, uważana, że będzie to wschodząca gwiazda, ojeny, okrzykiwali ojeny, że najlepsza, nie? No. Także tak. I wiecie co, dopiero jak ona zrezygnowała z tego, to teraz dopiero, wiecie co, teraz dopiero ona gdzieś tam zarabia na streamingowaniu gier, tak, gra w gry komputerowe i tam transmituje, tak jak każdy dzisiaj, tak, w większości dzisiaj, tak, bo to jest popularne i tak dalej, tak. I praktycznie na tym się dorabia, tak, a widzów ma tyle, bo widzów wiadomo ma dlaczego tyle, tak, bo znają jej wiadomo z poprzedniej jej branży, tak. To coś tam dało jej po prostu widoczność, dało jej obserwujących ludzi, ludzie po prostu wchodzą wiadomo, bo po prostu znają, tak, z tamtej branży, dlatego ona ma dużo subskrypcji i tak dalej, nie oszukujmy się, dlatego, nie, bo jest znana, tak, więc ma dużo subskrybentów już z automatu, tak. Moim zdaniem to też jest troszeczkę takie nie fair, bo ja na przykład osobą rozpoznawalną nie jestem, mam tylko 4 subskrypcje, tak, na YouTubie, tak, także maluśko, tak, maluśko, bardzo maluśko. No ale to nie o tym tam, no w każdym razie mówię. Także, bo tu było mówione o miłości, tak, no mówię, no dzisiaj ludzie nie potrafią kochać, tak. No oglądają się tych, że tak można, nie. No wiadomo, że jest troszeczkę w tym prawdy, tak, bo nie do końca ale wiecie co, trzeba tak jakby odciąć jedno od drugiego, tak, a nie po prostu się z tym identyfikować, że się pokazują, że kobieta tam w takim filmie zachowuje się tak albo tak, że jest łatwa, że jest tego.
to jest celowe zagrywanie, to jest celowy zabieg, tak? Bo to ma wyglądać na takie łatwe kontakty, tak? Ale w życiu tak nie jest. W życiu tak nie jest. Ludzie są dzisiaj wredni, dzisiaj są samolubni wręcz czasem, tak? I mówię, jest kwestia taka, że tak jak ja mówiłem, że kobieta dzisiaj sobie bierze kogoś na wychowanie, tak? Że facet to jest po prostu głąb i daje sobie sobą pomiatać, tak? Chyba że widzisz, że ta osoba cię kocha, ale naprawdę z miłością, nie że pozwala tak jakby, że ty sam wiesz, że pozwalasz nawet sobą pomiatać troszeczkę, tak? To już wiesz, że no jesteś ty w stanie się poświęcić, tak? Ale tu nie chodzi o to, żeby pomiatać człowiekiem. Żeby tego, tylko po prostu moim zdaniem się szanować, tak? Jeden drugiego szanować. A nie tak, że ja jestem, wiecie co, ja jestem panią, a ty jesteś, wiecie co, tylko dodatkiem do tego mojego życia, tak? Tak traktują ludzi. Nie jako mąż, żonę. Oni się nawet nie żenią praktycznie, tak? Oni powinni się żenić, wiadomo, że to jest uświęcone, musi być przez Boga, tak, żeby jesteście razem, no to bądźcie razem, bądźcie szczęśliwi. A nie tak tego. Ale jak widać, to też nie zdaje rezultatu, nawet jeśli coś jest uświęcone przez Boga, że niby tam do kościoła i tak dalej. Jak jest osoba wredna, która ma ego wybujałe, tak, chce rządzić, ona sobie po to wzięła osobę niezbyt elokwentną, niezbyt dążącą do, wiecie co, samodzielnej egzystencji, samodzielnego takiego życia, samodzielnego, że sobie radzi w tym życiu jakoś, nie? No to wiadomo, że będzie popychadłem, będzie taką... Ale my nie mamy też wyboru dzisiaj. My nie mamy też wyboru dzisiaj, bo my jesteśmy, wiecie, trochę takie dupy, nie? Trochę takie dupy się żeśmy zrobili. Siedzimy w domach, tak? Gramy, siedzimy, tak? No jest to rozrywka, wiadomo, nie? Filmy tam, coś tam oglądać. Ale im to przypasowało, tak? Być taką drugą mamą, chociaż nie jest to druga mama, tak? Ale tak myślą te osoby, które po prostu, mówię, są takimi trochę dupami wołowymi, tak? On na wszystko się zgodzi, tylko żebyś przy nim została. Dlaczego? No bo on nie ma na co liczyć, tak? Jak sobie trafi kogoś, tak? On nie ma na co liczyć, że chce go później inna osoba, tak? To jest tak... Tylko osoby silne, bardzo silne, tak, takie, które sobie naprawdę fest radzą, tak? One będą sobie przebierać, tak? Takie... z tym nie wyszło, to sobie znajdę innego i tak dalej, tak? Ale osoby silne... Nie mówię o samodzielności, ale osoby silne, naprawdę silne, takie co sobie naprawdę radzą, tak? Którzy nie potrzebują tak jakby pomocy zbytnio innych, to one sobie poradzą na zasadzie, nawet jak się rozłączą z jakąś osobą, tak? Znajdzie kogoś innego, aż trafi, tak? A osoby słabe, takie niepewne, będą mieli problem. Będą mieli duży problem ze znalezieniem sobie kolejnej miłości, tak? My troszeczkę tak popuściliśmy już w tych latach, nie wiem, czy 90., czy dalej, tak? W latach 2000 to jeszcze było normalnie. Ale później to popuściliśmy, tak? Zaczęły się kobiety pokazywać, że mogą być lepsze od chłopaków, tak? Dlatego tak jest. Pozwolono na to, no to tak jest, tak? Tylko że ta samowystarczalność jest zgubna, bo nie ma miłości, nie ma prawdziwej miłości. Nie ma prawdziwej miłości, tylko jest takie, wiecie co, taki związek troszeczkę
na zasadzie takiej, że nie ma tego zrozumienia, tak? Jedna osoba jest tak samowystarczalna, że ona mówi, że kocha tę osobę, ale ona nie wie nic o miłości, bo niepotrzebny jej ten facet, on jest tylko dodatkiem, jest takim... Bo ona chce mieć ułożone życie, ona chce mieć wszystko, tak? Wszystko chce mieć zapewnione. Tylko po to bierze tego faceta. Także takie jest dzisiaj to myślenie, tak? Takie jest dzisiaj to myślenie, że samowystarczalność, tak? Samowystarczalność jest zgubna. Bo wiecie co, ta druga osoba, która jest naprawdę taką dupą trochę wołową, no jest dupą, nie mówię, tak? Ale ona, wiecie co, cierpi bardziej niż ta, co ma ego wybujałe, duża, taka festherrscht baba, która rządzi. Ona bardziej, wiecie co, bardziej taka osoba, bardziej ten taki dupowaty facet, on bardziej cierpi później, w późniejszym czasie, że jak nie jest później doceniany, tak? On później już to zaczyna zauważać, że ona go nie kocha, tak? I są takie sytuacje, dlaczego oni się po prostu nie rozchodzą, tak? Bo ten facet wie, że już nikogo innego nie trafi, że nie ma na co już liczyć, tak? W pewnym wieku. No to jest tą osobą, tak? Bo co ma zrobić? Będzie szukał następnej? A wiadomo, czy się ktoś jeszcze trafi, tak? To jest takie... Także samowystarczalność nie, jestem przeciwny, tak? Nie powinno być samowystarczalności. Powinien być wzajemny szacunek w związku, wzajemny szacunek i tylko to może ratować. I ratuje to i związek, i potem dziecko może się normalnie wychować, tak? W takim domu pełnym miłości, bo wtedy dom jest pełen miłości, tak? Nie ma osoby, która jest bardziej rządzi, czy mniej rządzi, tak? Są porówno. Porówno się traktują i po prostu zapewnią temu dziecku jakieś normalne życie, tak? A ta samowystarczalność tylko jest destrukcyjna. Ona w późniejszym czasie ona będzie destrukcyjna. Tylko ludzie dzisiaj tak nie myślą, bo są po prostu, wiecie co, zaślepieni czymś jeszcze innym, nie wiem czym. Ale to miłość nie jest, tak? Oni dopiero później, jak już coś się stanie, albo coś nie pójdzie tak po tego, to dopiero wtedy, wiecie co, może się zastanowią nad tym, że coś źle zrobili. Ale wtedy to jest za późno, tak? Wtedy to jest za późno. Bo dziecko musi się wychowywać w miłości, ale w takiej miłości, w takiej rodzinie, gdzie oni się nawzajem kochają, tak? Gdzie nawzajem jest ten szacunek, a nie przeczenie jeden na drugiego, a ty tego nie zrobiłeś, a ty tego nie zrobiłeś. Rzucę cię, znajdę sobie innego, albo co, nie? No. One są dzisiaj naprawdę bardzo, wiecie co, bardzo samozależne, samodzielne, tak samodzielne, że nikogo nie potrzebują. I to jest właśnie, wiecie co, bo naprawdę facet by chciał, taki naprawdę facet, może nie ale no, każdy facet by chciał kogoś mieć, kurde, ale boi się z tego względu zaryzykować, bo niektórzy nie chcą takiego życia, żeby być takim, wiecie co, taką sierotką Marysią, grać taką sierotkę Marysię, tak? Chcą, żeby ta osoba też ich szanowała, tak? Żeby nie była samolubna. Także to jest takie... Na razie, cześć.